To jest tak, że płyta generalnie nowa Riverside o wdzięcznym tytule Love, Fear and the Time Machine będzie mówiła o kimś, kto musi podjąć bardzo ważną decyzję w swoim życiu i w trakcie podejmowania tej decyzji dopada tę osobę zarówno refleksja na temat strachu przed nieznanym, jak i ekscytacji pewną wolnością dokonaną z tym wyborem. Pojawiają się też wspomnienia i pojawia się jakaś wizja tego, co czeka tę osobę w przyszłości, więc mamy tą maszynę czasu tutaj oraz strach i miłość po obu stronach. Coś na zasadzie yin i yang, czarne, białe, dobro, zło. Więc to jest taki trochę dualizm. I o tym generalnie będzie płyta, o podjęciu pewnej decyzji i o tych takich emocjach, najważniejszych siłach sprawczych, które sprawiają, że decyzje podejmujemy jakiekolwiek w tle. Staramy się nie kopiować samych siebie, nie zjadać ogona i próbujemy jakby do naszej muzyki wtrącać coraz jakieś nowe elementy, przy czym oczywiście chcemy zachowywać cały czas jakiś nasz styl, jakieś rzeczy, które są również naszą siłą. Wydaje mi się, że do tej pory nasze wszystkie eksperymenty były dosyć trafione, tak bym to określił. Mam nadzieję, że nowa płyta również okaże się trafionym konceptem, ponieważ tym razem, tak jak przy Songs, głównym jakby motywem przewodnim były lata 70. w muzyce. Tutaj na nowej płycie pojawią się lata 80. Trochę brzmień lat 80., trochę wpływów lat 80. No i zobaczymy, jak nam wyjdzie ta mikstura, powiedzmy, połączenia brzmienia lat 80. w jakiś tam sposób z nowoczesnym brzmieniem przy okazji, no i naszą muzyką, naszymi aranżami, więc... Jedna rzecz była bardzo istotna, a mianowicie dla mnie, jak się przygotowywałem do tego całego naszego nowego albumu, to jest jedna rzecz, która trochę mnie irytowała. Zawsze, jeżeli jest zespół, który gra muzykę z gatunku rocka progresywnego, to muszą się pojawiać takie nazwy zespołów przy tym jak, nie wiem, King Crimson, Yes, Genesis, Pink Floyd i tak dalej, i tak dalej. To wszystkie zespoły z lat 70. I jestem już trochę tym zmęczony i chciałem, żebyśmy zmienili trochę podejście. I ponieważ obracamy się w tym gatunku muzycznym, ale jesteśmy w jakiś sposób innym pokoleniem zupełnie. Chciałbym, żeby nowa płyta Riverside nie była kolejną płytą jakąś tam z gatunku rocka progresywnego dla osób wrażliwych, ambitnych i tak dalej, tylko żeby po prostu miała dosyć duży ładunek emocjonalny, ale żeby to było podane w takiej nowoczesnej formie. I teraz dużo jest inspiracji zespołami właściwie z naszej dekady, kiedy się wychowywaliśmy. My, mając po 10 lat, to były lata 80. dokładnie. My się wychowywaliśmy na kasetach magnetofonowych, a nie na płytach winylowych, trzeszczących, prawda, pięknie. Ja wiem, że teraz jest powrót na winyla, ale ja jestem pokoleniem kaset i słuchałem w tym momencie takich zespołów właśnie z lat 80. Przy czym nie rzucam nazw żadnych akurat tych nowych, ale jeżeli już miałbym coś rzucić, to będzie jakiś The Cure, to będzie Depeche Mode, powiedzmy, to będą tego typu zespoły, tylko nie w tej elektronicznej wersji, tylko w tej bardziej rockowej. Więc nowa, progresywna płyta zespołu Riverside będzie tak naprawdę miała zupełnie inne jakieś podstawy i inspiracje niż to, co było do tej pory. I dlatego wydaje mi się, że to może być haustem świeżego powietrza w naszym wypadku. Akurat jeżeli chodzi o instrumentarium samo w sobie, to zostaje to w klasycznym wydaniu. Natomiast styl grania i sposoby zagrywek będą dosyć charakterystyczne, powiedzmy, dla pewnej dekady. My staramy się na przykład w każdy utwór wpleść jakieś takie zagrywki basowe, powiedzmy, znane właśnie kojarzące się z latami 80. Takie grane na jednym strunie, jednej strunie, jakieś takie rzeczy. Przywołujące na myśl chociażby właśnie zespół The Cure. I tego typu elementy na nowej płycie się pojawią i myślę, że to sprawi, że będzie to dosyć świeże i oryginalne jak dla nas i inne.